Przejdziemy sobie do kolejnego etapu kopnięć. Myślę, że bardzo ważną częścią będą nasze kolana. Co prawda będą to kopnięcia tylko takie, które możemy stosować w bliskim dystansie, ale z drugiej strony, nie wkładając całej nogi łącznie ze stopą w takie kopnięcia, dużo łatwiej możemy włożyć to kolano, niż wkładać gdzieś tutaj całą stopę w bliskim dystansie, tak? I nie ma problemu kopnąć kolana nawet w bliskim dystansie na szczękę, na głowę, na tułów. Oczywiście poniżej pasa raczej nie używamy kolan, tak? Myślę, że warto zacząć od największego błędu, który jest zazwyczaj popełniany przez nowicjuszy i osoby nowe w sportach walki, że kolano wszyscy kopią w górę, gdzieś totalnie nie wiem po co. Mam przeciwnika przed sobą, więc cała energia musi być skupiona na nim i cała siła wypadkowa musi uderzać w niego, więc to jest też tak naprawdę ruch z biodra, gdzie wrzucamy swoje kolano w górę, naciągamy cięciwę, tak żeby zbliżyć kolana jak najbliżej mojej klatki piersiowej. O tak, w przypadku na ulicy będzie nam troszeczkę blokował ten ruch spodnie, jeansy i tak dalej, ale myślę, że nawet ta odległość jest dostateczna. Staramy się wrzucić jak najbliżej siebie. Wystawiamy kolano, obciągając stopę i dociągając stopę do naszego pośladka. I ruchem bioder wypychamy kolano, kumulując całą energię, tak? Czyli powinno to wyglądać tak. Oczywiście łapki garda cały czas. Wyciągam tu, tak? Jeszcze raz. Wyciągam tu. Więc nawet mając przed sobą i nie mając żadnego kontaktu z przeciwnikiem, stając za kark, tak żeby uderzać, spokojnie gdzieś jest wymiana, mogę rzucić kolano i uderzyć, tak? Często też rzuca się jakieś tam kolanko boczne, zajmując górę przeciwnika, tak? Są jakieś uderzenia, będę wchodził tu i uderzał gdzieś kolanem na żebra, tak? Czy nawet w przypadku jakichś tam niższych przeciwników, można wrzucić takie kolano na głowę. Bliski kontakt uderzenia. I takie uderzenia często w karate kyokushin można spotkać, nokautujące ciężko. Oczywiście w MMA często możecie też widzieć, czy chwyt za kark, czy 50-50, tak, że partner trzyma mnie, ja jego. Dążymy do pełnego chwytu i tutaj będą szły oczywiście kolana w naciągu, noga jak najdalej, kolano. Oczywiście w tym przypadku, gdy mamy chwyt, może kolano iść jak najwyżej, dlatego że kontrolujemy jego głowę, ale poza dystansem, gdzie nie kontrolujemy go, kolano w górę nie ma totalnie żadnego sensu i nawet jeśli byś dostał w klatkę, po prostu uderzenie się tylko ślizgnie. Teraz latające kolano z miejsca. Mamy przeciwnika, fajnie to zrobić też w gardzie, gdy będziemy go trzymać. No automatycznie nie pokażę tego na Sebastianie, bo mógł być knockout. Ale trzymamy przeciwnika, on jest przed nami, obniżamy pozycję z tego, żeby się mocno tutaj wybić, skumulować całą energię i jak wahadło cofnąć nogi i wyrzucić kolano przednie do głowy. Czyli jestem tutaj, zazwyczaj uderzenie od dołu, szczęka, oczywiście czuły punkt, ciężki nóg. Drugie latające kolano spoza dystansu. Oczywiście fajnie też zająć górę jakoś, czy widzimy, że nasz przeciwnik będzie atakował i będzie zbliżał się do nas z ciosami. My w tym momencie możemy użyć drugiej nogi jako wahadła, przenieść ciężar ciała i z tej nogi wybić się, uderzając nogą drugą, tak? Mniej więcej na sucho, tu. Zrobimy to tak szybko, nakładając dynamikę i robiąc dłuższe kroki, nawet z tak wielkiego dystansu, nie dochodzi do przeciwnika, nie? I zrobimy sobie jeszcze jedno kopnięcie, będzie to kakato. Kopnięcie też zaczerpnięte z karate, dlatego przedstawiamy, bo jest troszeczkę inne niż te, które pokazaliśmy do tej pory, a też stosunkowo łatwe do wykonania w przypadku, jeśli mamy do czynienia z osobą rozciągniętą lub rozciągniętą w jakimś niezbyt dużym stopniu. Tak, to kopnięcie będzie kopnięciem okrężnym, więc nasza noga będzie szła po okręgu, mimo że przeciwnika będziemy mieli przed sobą frontalnie. Najważniejsze, żeby w początkowej fazie jakby ominąć przeciwnika, tak żeby typowo cios spadł na niego. Może być to cios spięty lub ewentualnie przy obciągniętych palcach z czubków palców czy tam innej części stopy. Najważniejsze, że to jest bardzo niespodziewane. Ktoś, kto dostaje opadające kopnięcie na twarz, totalnie nie wie, co się dzieje, niszczy to totalnie jego plan. Także tutaj teraz jest czas, żeby właśnie przejąć inicjatywę. A wygląda to mniej więcej tak. Ma przed sobą partnera, noga będzie szła od tej strony, zataczała koło i spadała mniej więcej gdzieś nad jego głową, tak? Czyli mniej więcej takie kopnięcie. Czy użyjemy pięty, czy obciągniemy palce, cały czas będzie to dobre kopnięcie. To przytrzymaj sobie ręce na wysokości twarzy i
czy będzie to kopnięcie z palców, czy z pięty, nadal będzie to dobre kopnięcie, tak? I ostatnie kopnięcie, jakie sobie zrobimy z tych podstawowych, będzie to kopnięcie obrotowe. Podstawowa obrotówka, pokażę Wam jak kopnąć kopnięcie obrotowe na midla, na haja, ewentualnie taką obrotówkę, po której będziemy mogli wrócić do wcześniejszej pozycji, nie dokręcając jej do końca. I teraz będzie ta podstawowa obrotówka, taka, że nie będziemy kręcili jej całkiem, tylko będzie można kopnąć, jakby odbić się od przeciwnika i wrócić z powrotem do pozycji wyjściowej. Więc tak, pierwsze i najważniejsze. Jesteśmy w pozycji walki i to, czy ona nam wyjdzie, czy nie wyjdzie, tak naprawdę zależy od tego, czy złapiemy naszego przeciwnika w dystansie, czy nie. Tutaj w obrotówce nie możemy już sobie regulować tego dystansu przez jakiś tam przekrok w początkowej fazie, więc na początek musimy znać dystans naszej nogi. To znaczy, po kopnięciu chociaż jednej obrotówki musicie sobie wizualnie mniej więcej kojarzyć, jaki macie zasięg nogi, żeby wasza obrotówka doszła. Obrotówka w bliskim dystansie, na przykład tutaj, też można powiedzieć, że nie ma większego sensu. Trzeba być troszeczkę dalej, ale fajnie zaskakuje to kopnięcie przeciwnika. Z tego względu, że często możemy robić wymianę gdzieś na górę, zajmujemy górę tak zresztą zawsze, i nasza noga, która jest naszą nogą wiodącą, przednią, musi w pewnym momencie znaleźć się mniej więcej w linii drugiej nogi, tak żeby nasza pięta zrotowała się, jak możesz to tam zbliż, żeby była bliżej przeciwnika. Z tego względu, że będziemy kręcić się na tą stronę. W tym samym czasie, gdy wrzucamy piętę, obracamy się tak, żeby po skręcie naszego tułowia widzieć naszego przeciwnika. Nasza pięta już wskazuje nam kierunek kopnięcia. Ja widzę mojego przeciwnika. Zostaje tylko dokręcić drugą nogę. I to będzie, tak jak wcześniej wspomniałem, taka obrotówka, gdzie będziemy wracać do pozycji. Więc nie kręcę po okręgu, tylko stąd się tak naprawdę wybijam i unoszę piętę za sobą, tu kopię i wracam z powrotem do pozycji. Powinno to wyglądać mniej więcej tak. Skręcam się, szybko obracam się dookoła swojej osi, żeby go zobaczyć i wybijam się z tej nogi, żeby weszło mniej więcej albo na bok, albo na jego splot słoneczny, tak? Czyli tak. Trzymam nogę i tak. Jeśli wejdziemy w ten sposób, dostanie w bok, jest ok. Jeśli uniosę piętę w górę, tak żeby kopnąć go w splot słoneczny i wrócę, też jest jak najbardziej ok. I teraz sytuacja, tak powinno to wyglądać. Wchodzę i jestem z powrotem, tak? Drugie kopnięcie obrotowe. To pierwsze było typowo, można powiedzieć, kopane, czyli byliśmy obróceni tyłem do przeciwnika, tak że go widzieliśmy, noga szła i wracała. Teraz będzie noga szła po okręgu, czyli taka już klasyczna obrotówka, która ma wejść na midla, ewentualnie nawet na głowę, jeśli ktoś jest dobrze rozciągnięty. Ale procedura, tak jak przy pierwszej obrotówce, czyli zajmujemy górę i zazwyczaj zawodnicy robią tak, że wyprowadzając czy lewy, czy prawy i idąc w przód, używają lewej nogi, tak? Lewy, także w pewnym momencie z ciosem niepostrzeżenie skręcamy nogę, tak żeby móc zakręcić się i to co w poprzedniej obrotówce. Skręcamy się tak, żeby zobaczyć naszego przeciwnika już w tym momencie, zanim wyjdzie nasze kopnięcie. Cyk, skręcamy się i noga po okręgu, cały czas mniej więcej już na wysokości midla, także wpada w naszego przeciwnika. Może być na wątrobę, może być na głowę, ewentualnie gdzieś po barkach, tak żeby doszła celu, tak? Jestem tu i tu. Mam nadzieję, że po tym odcinku trochę bardziej zajaraliście się kopnięciami i będziecie teraz trenować nie tylko nokauty z technik ręcznych, ale również z nożnych. Mamy również nadzieję, że podczas rozciągania do kopnięć w międzyczasie wrzućcie sobie ten filmik do obejrzenia, żeby nauczyć się teorii, a po rozciąganiu przejdziecie do techniki. Wbijajcie również nasze social media, Facebooka, mojego Instagrama, Grabexor i Instagrama Milward. Widzimy się w kolejnym odcinku.